Witajcie! Tunele są dość specyficznym elementem infrastruktury drogowej i wymagają od kierowcy zachowania zasad ostrożności, które zwiększają bezpieczeństwo. A kiedy wieziemy ADR-y, to część tuneli jest dla nas po prostu niedostępna. Od czego zależą te zakazy i jakich materiałów dotyczą? O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam na C+E, jedziemy z tematem. Ogólny zakaz wjazdu z materiałami niebezpiecznymi do niektórych tuneli został sformułowany w wyniku wielu bardzo poważnych wypadków, które wydarzyły się na terenie Europy. Usankcjonowały go Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej w jednej ze swoich dyrektyw. Później w umowie ADR wprowadzono 5 kategorii tuneli, które określono na podstawie parametrów związanych z 3 różnymi rodzajami zagrożeń. Chodzi tutaj o niebezpieczeństwo, które skutkuje licznymi ofiarami oraz może naruszyć konstrukcję tunelu. Do tego typu zagrożeń zalicza się zagrożenie wybuchem, uwolnienie gazów lub lotnej cieczy trującej oraz ryzyko wystąpienia pożaru. Na tej podstawie skonstruowano wspomniane 5 kategorii tuneli, które oznacza się literką od A do E. Tunel kategorii A oznacza, że nie ma ograniczeń dotyczących transportu towarów niebezpiecznych. Ograniczenia zaczynają się w tunelu kategorii B, gdzie nie wolno przewozić materiałów niebezpiecznych, które zagrażają wybuchem o bardzo dużym zasięgu. Wiadomo dlaczego. Taki wybuch w tunelu zrobiłby spustoszenie. Z kolei tunele kategorii C są objęte zakazem wjazdu, kiedy przewozimy, tak jak wyżej, materiały grożące wybuchem lub działaniem trującym o dużym zasięgu. Czyli tutaj nie można przewozić tego, co jest opisane w kategorii B, no i dochodzą rzeczy trujące. Natomiast w tunelach kategorii D zabronione jest przewożenie materiałów opisanych w B i C oraz dodatkowo takich, które grożą pożarem. Jasno widać, że im wyższa kategoria, tym bardziej restrykcyjny jest zakaz. W tunelach kategorii E ograniczenie dotyczy po prostu wszystkich materiałów niebezpiecznych. Jest jednak kilka wyjątków. To towary z kategorii pokazanych na typografii. Kategorię tunelu możemy rozpoznać dzięki tabliczkom z odpowiednimi literami umieszczonymi pod zakazem wjazdu pojazdów ADR. Warto wiedzieć, że jeśli tunel objęty jest zakazem, to zarządca drogi zobowiązany jest wyznaczyć objazd. W Polsce nie ma jeszcze takich przejazdów podziemnych. Ale jeśli wieziemy ADR za granicę, to polecam sprawdzić, czy na naszej trasie są tunele, którymi nie możemy przejechać. Wtedy nie będzie zaskoczenia. A warto wiedzieć, że na drogach we Włoszech, w Norwegii czy w Austrii tunele spotyka się bardzo często i wiele z nich ma różne zakazy. Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, pamiętajcie o doradcy DGSA. Teraz najważniejsze, czyli kody ograniczeń wjazdu, które znajdziemy w listach przewozowych ADR. One odnoszą się bezpośrednio do kategorii tuneli, ale mają pewne rozwinięcia, które dookreślają dany zakaz. Dlatego ich interpretacja może sprawić pewne problemy. Spróbuję wyjaśnić je na przykładach. Kod B wpisany w dokumencie przewozowym daje nam informację, że nie możemy jechać z danym materiałem przez tunele kategorii B, C, D i E. Tutaj nie ma wątpliwości. Ale teraz zrobi się ciekawie, bo jest taki kod jak B1000C. Niesie on ze sobą trochę więcej informacji. Przede wszystkim dodaje warunek tonażowy, czyli określa zakaz przejazdu przez tunel kategorii B, gdy całkowita masa netto materiałów wybuchowych w jednostce transportowej jest większa niż 1000 kg. Jeżeli towaru jest mniej, to tunel kategorii B stoi przed nami otworem. Natomiast litera C na końcu kodu oznacza bezwzględny zakaz przejazdu przez tunele kategorii C, D i E. Dalej wygląda to podobnie, więc nie ma sensu, żebym wymieniał każdy z ewentualnych kodów. Wszystko dąży do kodu E, który mówi, że wieziony przez nas towar nadaje się do przejazdu przez tunele wszystkich kategorii, za wyjątkiem tunelu kategorii E. Na początku wspomniałem, że istnieją pewne zasady, które mają zwiększać bezpieczeństwo w tunelach. Warto pamiętać, że jeśli jedziemy przejazdem podziemnym, to należy zachować bezpieczny odstęp od pojazdu poprzedzającego. No i jeśli nie ma 2 pasów w jednym kierunku, to wyprzedzać nie wolno. No i w tunelu nie można się zatrzymywać. A jeśli już jesteśmy do tego zmuszeni, to należy natychmiast włączyć światła awaryjne.
I oczywiście w tunelach nie wolno zawracać. To jest surowo zabronione. Tunele były kolejnym tematem z serii o materiałach niebezpiecznych. Jeśli macie jakieś pytania, odsyłam do komentarzy. Dajcie znać również, co w kontekście ADR-ów Was interesuje. Na dzisiaj tyle. Życzę szerokości z C+E. Do zobaczenia.